W jakieś tam maliny się wpasowałem i w pewnym miejscu czuję, że mam takie dość mocne uderzenie i patrzę na rękę, mam tutaj pełno krwi. Niemcy strzelali z takiej amunicji, z tak zwanych szrapneli, czyli to były pociski z działu mniej więcej gdzieś 80 mm, które w pewnym momencie wysoko się rozrywały. Byłem w szarych szeregach, czyli w harcerstwie, w tak zwanych BS-ach, czyli bojowych szkołach szarych szeregów. Dostałem taką wiadomość, że muszę być o godzinie tam w 4:45, pierwszego, na Dolnym Żoliborzu, na takiej ulicy pod takim numerem. I tam poszedłem. Ten punkt zborny jest na ulicy, już widzę ludzi, kolegów moich na ulicy. Wchodzimy do jakiejś niedużej willi, taka no, tylko szeregowej, ale mi się wydaje, że mniejszej, gdzieś tam w rejonie ulicy Dziennikarskiej. I tam jest od razu taka krótka odprawa, rozdanie broni. Ta broń to są głównie granaty. Ważniejsi, czy powiedzmy, dostawali pistolety czy amunicję, ale tego nie było za dużo. Chociaż ja do końca powstania uważałem, że najlepszą bronią w walkach ulicznych jest jednak granat. Daje największe szanse na to, żeby przeżyć i żeby się obronić. Od strony Maremontu byliśmy atakowani przez oddziały niemieckie albo przez oddziały takich Mongołów jakichś tam, czy takich jakichś ruskich. No i podjęliśmy walkę z tymi oddziałami, to znaczy ci, którzy mogli do nich strzelać, bo oni podjeżdżali na motocyklu z przyczepą i na tym motocyklu był karabin maszynowy, więc myśmy się tam rozlokowali na wyższych piętrach, z których widzieliśmy, jak oni podjeżdżają od strony Wisły. No i wtedy zaczęła się właśnie taka strzelanina, że oni podjeżdżali pod nasze linie, a myśmy do nich strzelali, czyli byliśmy jakby nie w stanie bez ruchu. Obok mnie kolega został taki strzał, że odcięli mu rękę. Drugi kolega został zabity w ogóle. Więc to było, i to tak trwało mniej więcej do godziny chyba 8 czy 9. A o godzinie 9 był rozkaz, żebyśmy się formowali, jakby te walki ucichły. I nasz dowódca, pułkownik Żywiciel Niedzielski, podjął decyzję, że było nas na Żoliborzu około 2000 z dużym hakiem, że idziemy do Puszczy Kampinoskiej. Jak pierwszy raz zobaczyłem dowódcę drugiego obwodu Armii Krajowej, czyli dowódcę dywizji, bo to była dywizja imienia Romualda Traugutta, cały Żoliborz, pułkownika Żywiciela Niedzielskiego, to od razu zwrócił na mnie uwagę, bo to był człowiek mojego wzrostu, ale 2 razy tenższy ode mnie, w takim kapeluszu opadłym, w garniturze, zawinięte spodnie miał trochę, bo tego, i na marynarkę miał pas wojskowy taki z pistoletem i ciągle gdzieś biegał. Takie jakieś tutaj, czy jakieś rozkazy wydawał, ktoś do niego przybiegał, on od razu tego, myślę, że co to za jakiś facet, jakiś kwatermistrz jest, co to jest, jakiś urzędnik, bo tutaj ci wszyscy albo mieli rzutowe jakieś takie angielskie czy amerykańskie kurtki, czy po prostu tego, czy przynajmniej byli jakoś ubrani do tego, żeby do tego. A to facet w garniturze z podjętymi spodniami, deszcz zaczął padać, bo była pogoda pierwszego bardzo dobra, a później jak szliśmy do Campinosu, to padał deszcz. On ten kapelusz miał, tak mu tu opadły na ten. Myślę, co to za facet jest jakiś taki. I ciągle się mądrzy. Coś do każdego, kto przychodzi, to on mu coś każe. Okazało się, że to jest człowiek
niesamowitego charakteru. Dowódca policji niemieckiej SS, von den Bach-Zaleski, jak zeznawał na procesie, to powiedział, że z dowódcą, z którym nie mógł w ogóle rozmawiać, jeżeli chodzi o kapitulację Warszawy, był pułkownik Żywiciel Niedzielski, bo on, mimo tego, że ranny na obydwie nogi nie mógł chodzić, nie chciał się w ogóle poddać. Powiedział, że walczymy. Jak mamy amunicję, to się bijemy. No po co mamy tę amunicję? Do Campinosu to myśmy szli w zasadzie w kolumnie i tam zupełnie spokojnie w stodołach przenocowaliśmy. Oczywiście rano oddziały partyzanckie z Campinosu nas odwiedziły. No myśmy tak jakbyśmy się wyrwali z jakiegoś gotującego gara do ciszy, spokoju w lesie i wyobrażaliśmy sobie, że my się teraz odżywimy, uzbroimy i dopiero pójdziemy tam się naparzać z tymi Niemcami. No i tak to wyglądało, ale pułkownik Żywiciel dostał rozkaz. Rozkaz ten przyniosła jakaś dziewczyna, która na piechotę gdzieś z Woli, bo gdzie było dowództwo powstania, przyszła do Campinosu, odnalazła jego i powiedziała, że jest rozkaz generała Bora, że mamy wracać. Z powrotem mieliśmy normalną bitwę na Bielanach, tutaj właśnie, w rejonie tak zwanego lotniska bielańskiego no i nas tam podziesiątkowali, no, po prostu. Były ofiary, tutaj zostawiliśmy część swoich kolegów, którzy zginęli albo byli ranni. No w każdym razie tutaj tutaj stoczyliśmy normalną bitwę taką miejską. Wie pan, ja miałem 15 lat, no, więc pierwsze straty były na Dolnym Żoliborzu, jak kolega, który był niedaleko mnie, zginął i żeśmy się dzielili jego bronią i jego różnymi rzeczami, a on już nie żył, wiadomo, był zimny, no więc po prostu pogodzić się z kimś, że to jest szalenie trudno. Później już takich wypadków było więcej i po prostu jakoś się reagowało trochę inaczej, nie wiem. No. Ja byłem ranny w Powstaniu Warszawskim 17 sierpnia. 17 sierpnia na Żoliborzu była taka historia, że niemieckie ciężarówki, które jechały gdzieś z Bródna, jechały ulicą, pomyliły drogę i wjechały za daleko w rejon klasztoru Zmartwychwstanek. I myśmy zostali poderwani, ponieważ byliśmy na Krasińskiego 20, a przed nami były działki. Na niemieckich działkach, na tych działkach były niemieckie działa. Oni strzelali z tych dział przez dom, bo my mieliśmy ten dom Krasińskiego 20, to jest w środku pusty i tam mieliśmy ustawione granatniki i oni strzelali tam tego. I myśmy z tych domów wyszli i skokami przez te działki mieliśmy unieszkodliwić te działa na tego, a część miała obrócić się i dotrzeć do tych ciężarówek, bo w tych ciężarówkach stwierdzono, że jest amunicja i broń. I tak się częściowo stało, także trochę żeśmy tej broni tam zebrali, ale ja byłem w takiej grupie, że myśmy biegli i co 3 metry żeśmy skakali. I Niemcy strzelali z takiej amunicji, z tak zwanych szrapneli, czyli to były pociski z dział mniej więcej gdzieś 80 mm, które w pewnym momencie wysoko się rozrywały. Miały jakieś tam urządzenia wpisane i rozrywane. I się rozrywały. I moja rana wyglądała w ten sposób, że ja przebiegłem 3 metry jakieś tam i w jakieś tam maliny się wpasowałem i w pewnym miejscu czuję, że mam takie dość mocne uderzenie i patrzę,
na rękę mam tutaj pełno krwi, bo jakiś mnie taki dość ważny przewód tam na tego. Ale obok mnie leżał 2 metry mój dowódca plutonu. Plutonowy podchorążych Chebrowski. I ja obcieram sobie tę rękę i widzę, że on w ogóle się jakoś tak przewraca. Podczołguję się do niego, a on, ja dostałem kawałkiem takiego niedużego odłamka tutaj, której do dzisiaj noszę, a on, ta główna część spadła jemu i rozerwała mu całe, on tam zginął. I ja patrzyłem, jak on umiera za nim i nie robiło to na mnie wrażenia, bo takiego strasznego wrażenia, bo ja widziałem tego człowieka, który po prostu ma drgawki, że to po prostu jest jego koniec. Za chwilę sanitariuszki i 2 innych kolegów, bo ja tą ręką nie mogłem, bo ta ręka była bezładna. Ona mnie bolała i po prostu jeszcze robiło wrażenie, że tutaj ciągle miałem, co wytarłem tą krew, to miałem pełno tej krwi. Także później te sanitariuszki ale nie chcę tego powiedzieć tyle, że nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, że mój dowódca, w moim pojęciu jeden z moich najlepszych dowódców plutonu, poeta, szalenie miły, kulturalny, taki z którym chce się być, także wiadomo, że z tym to tak, bo on jest tego. Ja tego tak nie przeżyłem jak jakiegoś tam obcego człowieka, któremu coś tam się stało, także to tak. Stare Miasto, ponieważ było przeszkadzało Niemcom w połączeniach różnych ze względów strategicznych, zaczęło być likwidowane. I tam toczyły się największe walki. W związku z tym podjęto decyzję, a podjęto tę decyzję także i dlatego, że na Żoliborzu było paru inżynierów, którzy projektowali instalacje kanałowe w Polsce, znali się na tym bardzo dobrze i po prostu wiedzieli, podsunęli, że można by ruszyć do tego. I były pierwsze przejścia kanałami z Żoliborza na Stare Miasto. Wychodziło się na placu Krasińskich przy ulicy Długiej, ten właz jest tam oznaczony. I w czasie tych przejść pokazało się, że to przejście kanałami jest tak trudne dla ludzi z wyobraźnią, z doświadczeniami, że w zasadzie taka młodzież, chłopaczki takie to tam sobie nie zdają sprawy i idą, natomiast tutaj to jest problem. Kontakt między dowództwem Powstania Warszawskiego, które było wtedy już, bo kiedyś było na Woli, ale wtedy było w Kilnie Palladium, a dowództwem Powstania na Żoliborzu była taka, że nie było w ogóle żadnego kontaktu i kontakty były poprzez radio, przez Londyn. No więc ci inżynierowie, którzy tutaj byli, powiedzieli, zaczynamy kombinować, żebyśmy mogli chodzić po tych kanałach. I metodą taką naturalną, na początku chodzili ci, którzy znali kanały, wiedzieli, a później brano takich właśnie jak ja,